Pamiętacie Lexusa LFA? Był absolutnie wyjątkowy, obłędny, szybki, głośny i pełnymi garściami czerpał z doświadczeń Formuły 1. 24 lata później Lexus wprowadził na rynek jego następcę. Drugie auto w swojej historii z 3-literową nazwą. Przed Wami Lexus LBX. W tym aucie naprawdę wykorzystano technologię z Formuły 1. Niestety, nie chodzi ani o aerodynamikę, nie chodzi o silnik, nie chodzi o moc, nie chodzi o osiągi. Wiecie, co tu jest z Formuły 1? Otóż gniazda zaworów dolotowych laserowo są platerowane tutaj. I to jest jedyne nawiązanie do F1 w tym samochodzie. Ale dlaczego 3-literowa nazwa? Bo mieliśmy jeszcze oczywiście IS-FA i GS-FA czy RC-FA, ale z zasady wszystkie te samochody miały 2-literowe nazwy. LBX jest drugim po LFA 3-literowym, tak jak na początku wspomniałem. A to ma podkreślić, że jest bardzo ważnym modelem dla Lexusa. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Lexus schodzi segment niżej, czyli do segmentu B, ponieważ mamy tutaj crossovera. I sama nazwa LBX oznacza Lexus Breakthrough Crossover, czyli ma w tej klasie ustanowić nowe standardy. Poza tym nie ma żadnej konkurencji takiej bezpośredniej, bo ani Mercedes nie ma takiego samochodu, ani BMW, a dni Audi Q2 są policzone. I druga rzecz, dlaczego to auto jest bardzo ważne z punktu widzenia samego Lexusa. Jest to pierwszy Lexus, który został nie tylko zaprojektowany z myślą o Europejczykach, ale też pierwszy, który został zaprojektowany przez Europę, czyli w europejskim studiu projektowym. Natomiast produkowany jest nadal tylko w Japonii. A teraz fragmencik z informacji prasowej. Projektując model LBX, Lexus przełamał swoje własne stylistyczne konwencje. Swoim designem odróżnia się od większości modeli, by podkreślić swój odrębny charakter. No, gdyby chcieć określić jego charakter na podstawie wyglądu, to byśmy powiedzieli, że Opel albo Peugeot, bo zdecydowanie odróżnia się, nie wyróżnia, tylko odróżnia się od innych Lexusów. Tam mamy dużo tych ostrych krawędzi, ostrych cięć. Tutaj ta bryła tego samochodu jest zdecydowanie bardziej obła i naprawdę niektóre elementy mogą upodabniać go do tych popularniejszych modeli Opla czy Peugeota i nie będziemy tego ukrywali. Jeszcze jeden fragmencik. Grill bez obramowania nadaje dynamiczny kształt całej przedniej części nadwozia, a auto sprawia wrażenie dobrze trzymającego się drogi. To tak jakbyście popatrzyli na czyjąś twarz i doszli do wniosku, o kurna, ten to musi dobrze tańczyć. No patrzycie na niego i normalnie sprawia wrażenie świetnie trzymającego się drogi. Faktycznie stylistycznych nawiązań do innych Lexusów jest tutaj dosyć sporo, ponieważ jak se zaświecimy lampeczki, to widzimy tutaj tą charakterystyczną literkę L, tylko odwróconą. Teraz to już nie jest pistolet czy tam Legia, tylko teraz to jest, taki pistolet teraz w tym momencie tutaj jest. Grill rzeczywiście nawiązuje choćby do RX-a, ponieważ nie ma tutaj żadnych obramowań, tylko jest wtopiony w zderzak, co ma też znaczenie aerodynamiczne. Niemniej CX w tym wypadku wcale nie jest spektakularne, bo to 0,34, gdzie konkurenci potrafią już zejść poniżej 0,30. Tutaj mamy takie ładne wstaweczki chromowane, tutaj taką ładną listwę faktycznie pociągniętą od jednego reflektora do drugiego. Jak sobie pójdziemy tam do tyłu, to też znajdziemy nawiązania do innych Lexusów. Elka w jednej lampie, Elka tutaj w tym takim charakterystycznej łezce w zderzaku, takiej ozdobie. Mamy duży napis Lexus, tablica rejestracyjna poszła na dół tutaj na zderzak. Listwa świetlna pociągnięta jak w RX-ie i jak w NX-ie przez całą szerokość klapy i łącząca obie lampy. Więc faktycznie tych nawiązań tu jest sporo. Szkoda, że takim nawiązaniem nie jest na przykład wycieraczka schowana tutaj, tak jak jest w RX-ie, która nie zaburza tego tyłu, tylko bardzo ładnie wtedy w RX-ie ten tył wygląda, gdy wycieraczkę mamy pod tylnym spoilerem. Lexus pisze też, że wydłużono maskę, poszerzono błotniki, przesunięto słupki A. Ale względem czego? Ja się pytam. Przecież ten samochód nie ma poprzednika, jest pierwszym tego typu Lexusem, a piszą, że wydłużyli, że przesunęli, że poszerzyli. No więc to wszystko wydłużono, poszerzono i przesunięto odnosi się do Toyoty Yaris Cross, ponieważ auto zostało zbudowane na tej samej platformie co ona. I szczerze mówiąc, wszyscy spodziewalibyśmy się, że w związku z tym będzie jeździło i prowadziło się
tak jak dokładnie Yaris Cross, ale jest zupełnie inaczej, ponieważ tę platformę tutaj znacząco zmodyfikowano. Po pierwsze, wydłużono rozstaw osi, co prawda tylko o 2 cm, ale jednak przy zachowaniu niemal identycznych rozmiarów, jeżeli chodzi o nadwozie. Ważniejsze jest to, że rozszerzono rozstaw kół i to aż o 6 cm i z przodu i z tyłu i te błotniki faktycznie przez to są bardziej napompowane. Maska jest dłuższa niż w Yarisie Cross i niżej osadzona i faktycznie tutaj ten słupek A jest przesunięty do tyłu, a szyba bardziej pochylona. Jednocześnie obniżono go o 1,5 cm. Rozstaw osi, rozstaw kół większy niż w Yarisie Cross, cała buda tylko centymetr dłuższa, samochód niższy i przez to mamy naprawdę efekt wizualny dużo lepszy niż w Yarisie Cross, bo jak patrzycie na niego z boku, to fajny, zgrabny, ładny maluszek. Żeby jeszcze lepiej go wygłuszyć, to dodano na przykład uszczelkę na całym obwodzie tutaj maski. Zmniejszono szpary i rzeczywiście zobaczcie, jakie one są maleńkie tutaj, nawet pomiędzy drzwiami a błotnikiem. Tutaj pojawiła się nawet uszczelka po to, żeby szum powietrza był jak najmniejszy. W wyższych wersjach wyposażenia zrobiono szyby akustyczne. O, proszę bardzo, podwójnie klejona szyba w segmencie B, akustyczna. To naprawdę rzadko spotykana rzecz, natomiast w wersjach podstawowych, wersji jednej podstawowej, te szyby są pojedyncze. No i jak tak podokładali tych uszczelek, jak tak zrobili te podwójne szyby akustyczne, jak tutaj spaw laserowy, tutaj klej strukturalny, to okazało się, że samochód jest znacząco cięższy niż Yaris Cross, więc co trzeba zrobić? Wysłać go na dietę. Dieta polegała na tym, że maskę zrobiono mu z aluminium, a trochę elementów, jak na przykład nadkola albo dolne części drzwi, wykonano z specjalnych żywic. Mniejsze hałasy mają też dobiegać stąd i ma też to powodować mniejsze wibracje, ponieważ do silnika dołożono jeszcze jeden wałek wyrównoważający. I generalnie to, co tutaj się znajduje i cały napęd hybrydowy, też wpłynęło na masę, ponieważ mamy tutaj 5. generację napędu hybrydowego, którego podstawą jest silniczek 3-cylindrowy 1.5 o skromnej mocy 91 koni mechanicznych, ale oprócz tego mamy tutaj silnik elektryczny stosunkowo mocny, bo ma 94 konie mechaniczne, łączna moc to 136 koni, a więc ponad 20 więcej niż w Yarisie Cross i w związku z tym też przyspieszenie ma być aż o 2 sekundy lepsze, czyli 9,1 sekundy. Nowa jest tutaj przekładnia hybrydowa, która jest bardziej kompaktowa i lżejsza. Nowy jest sterownik całego układu. Ten sterownik jest trochę inaczej osadzony po to, żeby obniżyć środek ciężkości i żeby można było niżej poprowadzić linię maski. Mamy nową baterię tutaj, która ma 1 kWh pojemności, jest też bardziej kompaktowa, zmniejszona, ale lżejsza i wykonana w technologii niklowo-wodorkowej. Niklowo-metalkowo-wodorkowej. Dokładnie to niklowo-metalowo-wodorkowej. No tak, żeby być całkowicie precyzyjnym. No i oczywiście pozbyto się z zasady tutaj teleskopu po to, bo ten patyczek jest lżejszy. Zaoszczędzono w związku z tym kolejnych 300 gramów. Nasza wersja jest z napędem naprzód. Występuje ten samochód też w wersji z napędem na 4 koła, choć to jest trochę nadużycie, że to jest napęd na 4 koła. To jest tył wspomagający tylko ten przód, bo wówczas mamy tutaj na tylnej osi silniczek o spektakularnej mocy 6,5 konia mechanicznego. Tak, to nie jest pomyłka i ma chyba z 50 Nm. I piszą o tym silniku tak. Napęd 4x4 i 4. Lexus LBX może być wyposażony w inteligentny napęd na 4 koła i4, który zwiększa trakcję na nawierzchniach o niskiej przyczepności, poprawia prowadzenie w zakrętach oraz podczas przyspieszania. Dodatkowy silnik elektryczny tylnej osi jest dołączany automatycznie, kompaktowy i wydajny system może rozdzielić moment obrotowy pomiędzy osiami w stosunku, uwaga, 100-0, czyli tu się zgadzam. Wtedy pełna moc, pełen moment są tylko z przodu, tylny silnik jest wyłączony. Albo uwaga, i tu jest zagadka, 20 do 80. Że tu jest wtedy 20% mocy, a 80 na tyle i mamy tylnonapędowego LBX-a. To ciekawe, jak z tego silnika i z tej elektryki przenosi tam moc. Przez Wi-Fi czy przez Bluetooth? Halo, Lexus, bo wału napędowego to tutaj nie ma. Podejrzewam, że chodziło im o to, że wówczas celowo moc silnika tego z przodu jest ograniczana. Tam z tyłu mamy 80% z mocy tego silnika z tyłu, czyli zamiast 6,5 konia mamy całe 5 koni, a skoro tu jest 20%, to 20% z 5 koni to 1 koń. Wtedy mamy 6-konnego Lexusa LBX z napędem na 4 koła. Szczerze,
Jak kupujecie LBX-a i macie zamiar jeździć nim głównie po mieście, to sobie ten napęd na 4 koła darujcie. Po pierwsze, w niższych wersjach wyposażenia musicie dopłacić za niego 20 tysięcy złotych, w wyższych 10 tysięcy złotych. Ale istotniejszy argument przemawiający za tym, żebyście wybrali wersję z napędem tylko naprzód, to jest to, czyli bagażnik. Znowu muszę się posiłkować informacją prasową, ponieważ napisali tak, że ten bagażnik w wersji z napędem naprzód ma 402 litry pojemności, czyli uwaga, pod półką według tej informacji zmieszczą się dwie duże 75-litrowe walizki. No jak dla mnie 2 razy 75 to 150 litrów, a nie 402. To 402 czy 150? Zaraz to zweryfikujemy naszymi walizkami trochę większymi. Natomiast jak weźmiecie sobie wersję i4, i to jest ten drugi argument, o którym mówiłem, przemawiającym za napędem naprzód, to w i4 macie tylko 317 litrów. I teraz tak, dostaliśmy auto, przyjechała siateczka, przyjechał trójkąt, apteczka, przyjechała gaśnica i wszystko tak luzem tutaj. A dlaczego luzem? Bo tutaj jest bardzo dużo styropianu, takiego ładnego, i nikt nie pomyślał nad tym, żeby ten styropian jakoś ładnie tutaj zagospodarować, żeby było miejsce gdzieś na gaśnicę. Pełno tu takich wytłoczek jakichś, na jakieś śruby, na coś, na pierdoły, a nie ma gdzie położyć gaśnicy. Proszę. I wyjmujecie. Tutaj bandaże. Trójkąt też można wyjąć i trójkąt przecież można położyć sobie, o, tutaj, w tym miejscu. Tu jest, nie wiem co tu, jakiś łakie... Ja to też coś z apteczką związane. O, to może być tutaj. O, tak, jest, weszło, weszło, dobrze. O, kamizelki, one są płaskie, idealnie tutaj mogą być. Super. Pozostaje już tylko problem gaśnicy. Za 20 zł na Alle Drogo. Cyk. I już gdzie chcecie, bo to ma rzepa tam od spodu, więc o tak może być. Albo o jeszcze tam głębiej. I proszę, miejsce na gaśnicę też jest. Twarda na dno, miękka na górę. Te dwie walizki mają jakieś... O, domknął się. No nie jest oczywiście idealnie, w sensie takim, że powinniśmy tę półeczkę mieć zapiętą normalnie, a nie tak latającą. Ale i tak jest nieźle. Ale mam jeszcze jeden pomysł. Mianowicie jak tak się zamknie, no to w takim małym bagażniku dwie, teraz zobaczcie, o półkę można zamontować normalnie. No powiem Wam, że jak teraz to się zamknie z normalnie półką zamontowaną, to jestem podekscytowany. Nie, to będę w szoku, naprawdę. Sam! I dociągnął! I nie musiałem dopychać niczego. Petarda. 402 litry pojemności, czyli mieści dwie walizki nie 75-litrowe, tylko 110 czy tam 120-litrowe i jeszcze wchodzi kabinóweczka tutaj z boku, albo jakieś plecaki. Super! Maksymalnie opuszczony, maksymalnie opuszczony. No siedzę tak troszkę jak na zydelku, no to jednak jest segment B, nie jest tutaj mi jakoś spektakularnie wygodnie, jeżeli chodzi o nogi. No mogę się jeszcze nieco przysunąć, tyle, no ale to naprawdę będzie komfortowa podróż, ale tylko na krótkim dystansie. Plus za to, że tutaj mam konsolę środkową, tą tutaj obitą skórką, więc nie ma tu nic twardego, mogę sobie oprzeć kolanko, ale jak zamknę te drzwi, tak, no to na dłuższą drogę niekoniecznie. Na dłuższą drogę to musiałbym, tak siedzieć. I teraz jest mi wygodnie i tak mógłbym sobie jechać. Tylko wątpię, czy wtedy ktoś za mną tam z tyłu usiądzie. Nie sądzę. Więc, na krótszy dystans, bo jak jeździcie takim samochodem głównie po mieście albo kilkadziesiąt kilometrów od miasta, no to możecie śmiało się przemęczyć w takiej pozycji i zobaczymy, ile miejsca będzie za mną. No i jak wielki koń tutaj usiądzie, no to miejsca na te nogi nie ma spektakularnie dużo, no ale to ciągle mówimy o segmenciku B, pamiętajmy o tym. Cały samochód ma raptem 4 metry i 10 cm z kawałkiem długości, więc nie jest zbyt długi, to raczej miejskie auto. Niemniej, zobaczcie, na stopy mam mnóstwo miejsca tam pod spodem. Dzieciak jak tutaj usiądzie, taki do 1,50 m, 1,60 m będzie miał tego miejsca wystarczająco dużo. Nad głową, no jak widać, też nie jest tego miejsca zbyt dużo, ale no mówię, nie rozpatrujmy tego samochodu w kategoriach auta rodzinnego. Jako auto do jazdy po mieście to i tak jest naprawdę nieźle. Kanapa jest
też, co podkreśla Lexus, sporo wyżej umieszczona niż przednie fotele, po to, żeby pasażerowie siedzący z tyłu mieli trochę lepszą widoczność na to, co dzieje się przed pojazdem, czy z boku przez szyby. I rzeczywiście, jak z boku zerkniemy na te fotele, a nawet tu jak patrzę, to nie to, że to jest różnica 5 czy 10 cm, tylko raczej takich 15 cm. Tutaj jest akurat dosyć dużo plastiku na podszybiu na przykład, czy tutaj wokoło wszędzie. To jest ładnie obite, miękkim materiałem przyjemnym i tu, jak trzymacie tu łokieć, to o ten plastik tu sobie nie obijecie, ponieważ to jest zrobiona wstawka ze skóry. Natomiast jeżeli o wyposażenie chodzi, to Lexus nie ma już teraz czegoś takiego jak wersję wyposażenia. LBX ma teraz atmosfery. I są 4 atmosfery. 2 z tych atmosfer są takie komfortowe i eleganckie i takie ekskluzywne i to są atmosfery relax i komfort. A 2 atmosfery to są takie atmosfery bardziej sportowe. Jedna to jest cool, a druga to jest emotion. I te cool i emotion z zewnątrz poznacie po tym, że mają na przykład czarny dach, sporo czarnych elementów stylistycznych i 18-calową felgę, która jest matowa. Natomiast w przypadku naszej wersji Relax, mamy taką bardziej błyszczącą, polerowaną felgę i taka sama jest w wersji Elegant. Nie w naszej wersji, tylko w naszej atmosferze. W atmosferze Cool i Emotion tu jest tak czarno, tu jest czarno, jest po prostu dużo czarnego, a u nas jest mniej czarnego. Czarne jest tylko tutaj, wstaweczki w klameczkach, lustereczka i takie tam pierdoły. Wersje atmosfery Elegant, Relax, Emotion i Cool różnią się też wnętrzem. W naszym wypadku, czyli w wypadku naszej atmosfery Relax, mamy prawdziwą skórę na fotelach, mieszaną ze skórą syntetyczną i szczerze mówiąc nie wiem, która jest która. Rzekomo jest to również ta prawdziwa skóra na tych fotelach jest półanilinowa, taka bardziej ekskluzywna. Natomiast w wersji Elegant nie ma prawdziwej skóry, tylko jest wegańska skóra. I ta wegańska skóra jest wówczas również na kierownicy i tutaj na dźwigience do zmiany biegów. I tak samo jest w atmosferach tych bardziej usportowionych, czyli Cool i Emotion. W jednej z nich, nie pamiętam w której, mamy wegańskie wnętrze, a w drugiej wersji, czy atmosferze, nie pamiętam też w której, mamy prawdziwą skórę. Tutaj z przodu już jest lepiej niż z tyłu, jeżeli chodzi o podszybie, bo ono jest mięciutkie i przyjemne i generalnie do tej linii tutaj, wszystko tutaj jest naprawdę bardzo fajne w dotyku. To mięciutkie, tutaj nawet ten boczek obszyto tą skórą, tudzież skórą wegańską. I plastik jest dopiero tutaj, bardzo mały schoweczek w tych drzwiach, tylko na buteleczkę taką albo na jakieś graty. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, naprawdę wygląda to fajnie. No to, że to jest mięciutkie w segmencie B? Wow! Z przodu tej przestrzeni już jest zdecydowanie więcej i czuję się bardziej, jakbym jechał nie w crossoverze czy nie w SUV-ie, ale bardziej rzeczywiście w samochodzie powiedzmy kompaktowym czy jakiejś limuzynie. A to dlatego, że Lexus rzeczywiście projektując to auto w Europie i z myślą o Europejczykach, na przykład obniżył zdecydowanie fotel względem innych crossoverów czy względem innych SUV-ów. Tutaj biodra, jak maksymalnie mam opuszczony fotel, mam tylko 38 cm nad ziemią. To naprawdę niezły rezultat, wziąwszy pod uwagę fakt, że auto ma 17 cm prześwitu. I dlatego faktycznie nie czuję się, jakbym siedział jak na kozie jakoś wysoko specjalnie, czy na wielbłądzie, tylko jakbym jechał w normalnym, kompaktowym aucie i tu mi się to bardzo podoba. Podoba mi się też widoczność, bo te słupki A są stosunkowo wąskie i dodatkowo mają tutaj taki trójkącik, taki wizjerek, więc widzę nawet dobrze, co się dzieje pomiędzy lusterkiem, a pomiędzy tym słupkiem A. Widoczność do tyłu też dobra, widoczność może tak na skos trochę mniejsza, i gorsza ze względu na szerokie słupki C. Jeżeli chodzi natomiast o design samego wnętrza, prosto, czytelnie, tak jak lubię. I jeżeli mielibyśmy to podkreślić 2 określeniami z informacji prasowej, to mamy tutaj gościnność omotenashi i przejrzystość Tazuna. Gościnność oznacza, że mają być dobre materiały, że to wszystko ma być przyjemne i faktycznie jest przyjemne. Bardzo ładne jest to przejście tutaj tej linii deski rozdzielczej prosto w drzwi. Bardzo ładnie obszyto przyjemnym, miękkim materiałem z ładnymi szwami tutaj tą konsolę środkową. Podłokietniczek jest i tyle można o nim powiedzieć, że przynajmniej jest gdzie oprzeć łokieć. Nie reguluje się ani na wysokość, ani wzdłużnie, no można go sobie tam do tyłu przesunąć, ale po co? No po to, że tutaj mamy wtedy cup holder, uchwyt na kubek 1, bo drugi znajduje się tutaj w tym miejscu. Jak go dalej odsuniemy, silny weź kolano,
A nie, przepraszam, dalej się go nie przesuwa, tak? Teraz jedzie do góry, tam mamy schowek, to możemy przesuwać sobie. Ten schowek tutaj w tym podłokietniku jest nawet całkiem pojemny. Tutaj dodatkowo, o, taka jeszcze półeczka na drobiazgi fajna. Tutaj półeczka do ładowania telefonu indukcyjnie. No materiały wszędzie są naprawdę bardzo dobrej jakości. Nawet deska rozdzielcza tutaj cała zrobiona została z miękkiego materiału. Generalnie czuć tutaj klasę premium, czuć luksus, czuć fajne materiały i to mi się podoba. No zabrakło niestety dopracowania pewnych niuansów, tak żeby jednak to nie latało, żeby ta konsola środkowa była solidniejsza, choć i tak źle nie jest. Raczej bardzo dobrze na tle innych samochodów z tego segmentu. No to tyle, jeżeli chodzi o omotenashi, czyli całą tą gościnność. Natomiast jeżeli chodzi o filozofię Tazuna, to ona ma sprawić, że wszystko będzie proste maksymalnie w obsłudze i jak najmniej odwracało Waszą uwagę od drogi. No więc mamy rzeczywiście bardzo przejrzyste, szybko działające, fajne, sprawne multimedia, znane już z NX-a i RX-a, tylko odpowiednio zminiaturyzowane. Tutaj mamy na dole panel klimatyzacji, no i rzeczywiście też szybciutko, sprawnie wszystko to działa, a przede wszystkim jest na widoku, wyraźnie widoczne. Nie macie problemu, żeby znaleźć, trafić paluchem, ustawić cokolwiek, choćby grzanie kierownicy. Są też pozostałe fizyczne przyciski i to fajne, na przykład do zwiększania, zmniejszania temperatury, do odszraniania przedniej szyby, czy do ogrzewania tylnej i lusterek, do zsynchronizowania obu stron nawigacji dwustrefowej, czy po prostu tryb auto, no i podstawowe przyciski, choćby podgląd z kamer, tutaj w tym miejscu. A tutaj co mamy? O, taki widok 360 stopni również, bo tutaj mamy chyba 5 kamer, jeżeli się nie mylę. Raz, dwa, trzy, cztery, tak, z 5 kamer tutaj jest, a przynajmniej 4 są te kamery. Oprócz tego asystent parkowania, on, co ciekawe, może zapamiętać kilka miejsc, 3 albo 4 miejsca, takie, w których najczęściej parkujecie, czy to w garażu, czy w garażu podziemnym i ułatwi Wam parkowanie w takich miejscach, nawet z aplikacji, więc możecie wyjść sobie z samochodu. Z innych ciekawostek, z NX-a i z RX-a tutaj w wyższych wersjach mamy haptyczne przyciski. To jest, świetnie się sprawdza to rozwiązanie, bo możecie sobie pod nimi zaprogramować najczęściej używane funkcje, czy to dla nawigacji, czy to dla automatycznego tempomatu, czy to dla sprzętu audio i wszystko to, co teraz jak kręcę, to widzę na head-upie przed sobą. Więc wystarczy tylko, że sobie tutaj kręcę paluszkiem i widzicie, zaznaczam poszczególne elementy. Jak tutaj na to najadę, to mi się na przykład zmienia i w tym momencie mogę sobie właśnie zmieniać to, co widzicie, wyświetla mi się na wskaźnikach, więc tak naprawdę patrząc cały czas na drogę, jednocześnie sobie mogę tym wszystkim tutaj sterować. A żeby potwierdzić, no to wystarczy tylko nacisnąć mocniej. Czyli jak dotykam, to jeżdżę, jak przyciskam, to akceptuję. Z ciekawostek mamy klimatyzację, która ma system NanoX i klimatyzację, która ma tak zwany Climate Concierge. I ten Climate Concierge dba o to, żebyście mieli ciepło w stópki na przykład, a żeby chłodniejsze powietrze, mniej wilgotne było tutaj na górze. Dodatkowo współpracuje jeszcze z systemem NanoX. I ten system NanoX dba o to, żeby w powietrzu znalazły się rodniki hydroksylowe, które w połączeniu z drobinkami wody sprawiają, że zabijają pleśń, zabijają grzyby, wirusy, usuwają pyłki, a jednocześnie dbają o to, żeby w samochodzie była odpowiednia wilgotność, żeby Wam cera nie wyschła, jak jedziecie na przykład. Z jednostki spalinowej pochodzi tutaj niewiele mocy, bo tylko 91 koni mechanicznych. Więcej zdecydowanie daje tutaj elektryka przy ruszeniu i faktycznie jak naciskacie pedał gazu, to czujecie, że ten moment i ta moc pochodzą z silnika głównie elektrycznego. Natomiast to, co mnie skłoniłoby do zakupu wersji i4, czyli z tym dodatkowym silnikiem elektrycznym na tylnej osi, to jest z pewnością zawieszenie, bo wersje przednionapędowe mają tam belkę skrętną i w naszym egzemplarzu jest ona, natomiast te wersje z napędem i4 mają tam zawieszenie wielowahaczowe, z przodu kolumny MacPersona standardowe i w FWD, i w AWD. I jak tak spokojnie sobie nim jedziecie, a nawet sobie wejdziemy w Eco Mode, o proszę, i zegary od razu nam się zmieniły w tym momencie, to rzeczywiście ten momencik obrotowy z silnika, nawet w trybie Eco, tylko dodajecie trochę gazu i on od razu odjeżdża do przodu. O, i tu na tej nierównej drodze
jest przyzwoicie. Zaskakujące jest to, że on jest tak, może nie to, że sportowo i sztywno zestrojony, ale że to zawieszenie nie jest bujające, czego można byłoby się spodziewać po Lexusie, tylko jest takie sprężyste, takie jędrne. To jest dobre określenie, natomiast zdecydowanie byłoby przyjemniej i fajniej, szczególnie tam na tylnej osi, gdybyśmy mieli tam wielowahacz, a nie belkę skrętną. Natomiast w takim codziennym, normalnym użytkowaniu na normalnych drogach tego nie poczujecie. Ta belka skrętna daje o sobie znać na przykład w momencie, kiedy przejeżdżacie przez poprzeczną nierówność, to przednia oś ładnie przejeżdża przez tę nierówność, natomiast przez takiego policjanta, czy przez próg zwalniający, przez próg zwalniający, przejedziecie przednią osią i będzie ładnie, komfortowo wybierze, natomiast z tyłu tę belkę skrętną poczujecie, bo ten tył gdzieś tam będzie inaczej pracował, na wielowahaczu byłoby to przyjemniejsze. Natomiast nie poczujecie, tak jak wspomniałem, tych różnic przy normalnej, takiej zwyczajnej jeździe. Zaskakująco miło pracuje układ kierowniczy i tu też takie spostrzeżenie, że jest znowu bardziej zestrojony nie w kierunku totalnego komfortu, bo tutaj nie ma luzu, tylko w kierunku dobrego czucia drogi. Generalnie wyobrażam sobie, że jazda tym samochodem po jakichś krętych górskich drogach będzie naprawdę dosyć przyjemna, bo on jest taki zwarty, taki zbity. Czujecie tę sztywność nadwozia, czujecie, że bardzo dobrze się prowadzi już nawet przy niskich prędkościach. W sensie czuć jest to, że dobrze się prowadzi już nawet przy tych niskich prędkościach, więc zobaczymy, jak będzie się prowadził, jak wyjedziemy sobie potem na ekspresówkę. Z rzeczy niestandardowych to jest jeszcze tutaj system, który nazywa się Vehicle Braking Posture Control. To jest takie rozwiązanie, które aktualnie sprawdzam i nie wydaje mi się, żeby jakoś spektakularnie działało. Niemniej układ hamulcowy tutaj działa trochę inaczej. Czyli jak zaczynacie na przykład hamować, to owszem, na początku samochód nurkuje i to jest czuć, natomiast potem wyrównuje sobie ciśnienie w układzie hamulcowym tak, żeby więcej mocy oddawały tylne hamulce, żeby efekt nurkowania był mniejszy. Podobno działa to też w zakrętach, że jest lepsza stabilność prowadzenia pojazdu, ale nie bardzo wiem, na czym miałoby to polegać. Co? Wjeżdżam w zakręt w prawo albo w lewo i któreś z kół są lekko przyhamowywane przez układ hamulcowych po to, żebyśmy mieli mniejsze wychyły nadwozia, albo żeby to prowadzenie było lepsze w zakręcie. No, Lexus tak twierdzi, natomiast w takim normalnym, codziennym użytkowaniu on po prostu hamuje i czujecie, że hamuje, bo lecicie na pas. Jak przyspieszacie, to tam z tyłu też się troszkę przechyla, przecież nie będzie przyhamowywał podczas przyspieszania któryś kół, żeby się nie przechylał do tyłu bardziej, bo to oznaczałoby gorsze osiągi. Jak jest w zakrętach? Nie wiem, nie jest to wyczuwalne. Generalnie samochód nie jest spektakularnie wysoki. Mówiliśmy już, że jest niższy od Toyoty Yaris Cross, ma większy rozstaw kół, więc nie przechyla się na tych zakrętach jakoś bardzo. Momentami słychać we wnętrzu, i tego się nie ukryje, że to są 3 cylinderki. One nie pracują tak równo jak 4-cylindrowe silniki, natomiast nie jest to też drażniący dźwięk. Znam 3-cylindrowce, których za każdym razem, jak wciskacie pedał gazu, to wydają z siebie takie dźwięki, że włos się jeży na głowie nawet mnie. Natomiast nie jest tutaj ten dźwięk tak natarczywy i tak nieprzyjemny. Przeciwnie, powiedziałbym, że jak na 3-cylindrowca to jest bardzo kulturalny. Dodatkowo jest bardzo dobrze to wszystko wygłuszone pomiędzy komorą silnika a kabiną, więc nawet jak mu dam buta, to owszem, słyszycie to, ale na przykład już w wyższej partii obrotów tych 3 cylindrów tak nie słychać, jak gdzieś tam przy 2,5-3 tysiąca obrotów. Zbliża się pojazd z tyłu, nawet takie mam tutaj ostrzeżenia. No dobrze, pojechaliśmy sobie troszkę dynamiczniej tymi bocznymi drogami, bo to auto naprawdę, co jest zaskakujące, właśnie do takiej jazdy zachęca. I to jest duży plus, bo ja na co dzień jeżdżę na przykład ES-em i on kompletnie do takiej jazdy nie zachęca. Jest raczej takim autem, które nastraja Was do tego, żebyście na 90 jechali 80, a na 140, 130. Natomiast tutaj, przez to, jaki on ma układ kierowniczy, jakie ma jędrne to zawieszenie, to on sprawia wrażenie takiego bardzo zwinnego maluszka. Owszem, nie jest to zwinność taka jak na przykład w Mini Cooperze S, no bez przesady, natomiast zaskakuje tym, że jest tak sprawny w tym całym przyspieszaniu, w tym wybieraniu, sztywny w tym wybieraniu niektórych nierówności, w tym jak pracuje tutaj układ kierowniczy. No i powiem Wam, jeżeli chodzi od hałasu, to jest genialnie wyciszony. To jest też bardzo, bardzo duże zaskoczenie, bo zazwyczaj samochody w tym segmencie już w okolicach 100-120 km na godzinę słyszycie szumy wiatru przede wszystkim. A tutaj
powiem Wam, delikatny szumik gdzieś tam od uszczelek. Najwięcej hałasu pochodzi w tym momencie od tej betonowej nawierzchni, po której jedziemy, czyli od kół. Natomiast tu, jeżeli chodzi o te szumy powietrza wspomniane, no to jest petarda. To samo dotyczy silnika. Kiedyś samochody z segmentu B, to wiecie, były takie typowe samochody do toczenia się po mieście. Każdy wyjazd za miasto oznaczał stres, bo głośno, bo słabo się prowadziły, bo za mało mocy, bo nie można przyspieszyć. No i musieliście celować w segment C, a najlepiej w ogóle D, żeby ten samochód gwarantował Wam jakieś w ogóle poczucie bezpieczeństwa, to, że dacie radę wyprzedzić tira, albo że po prostu będzie Wam się komfortowo i przyjemnie w nim jechało. Teraz się wszystko zmieniło. Ja na przykład cenię sobie to, że Lexus wprowadził ten samochód na rynek z prostego względu. Kupujemy dzisiaj za 150, 200, 250, 300 tysięcy złotych wielkie SUV-y, którymi jeździmy głównie po mieście. Takie powinny być miejskie auta. Ekonomiczne, ekologiczne, niewielkie, mierzące nieco ponad 4 metry, bo tutaj mamy 4 metry 19 centymetrów. Samochody, które dadzą sobie w gąszczu miejskim naprawdę super radę, a jednocześnie jak wyjedziemy nimi na trasę, to będą nam dawały trochę relaksu i tego bezpieczeństwa i pewnie będą się prowadziły. I niesamowite jest to, że w LBX-ie to wszystko naprawdę zamknięto. To jest śmiało samochód, którym możecie sobie jechać w dłuższą drogę i Was z jednej strony nie wymęczy, bo jest dobrze wyciszony, jak na ten segment. Oczywiście nie tak, wiecie, jak RX albo NX, natomiast naprawdę bardzo dobrze jak na ten segment, szczególnie od szumów wiatru. Zobaczcie, zmieniła się nawierzchnia na asfaltową i teraz nawet od opon tak nie czuć, od kół tego hałasu. No naprawdę jestem w szoku. A z drugiej strony auto, które gwarantuje Wam poczucie bezpieczeństwa i pewność w prowadzeniu. I on to wszystko ma. Spalanie przy 120, przejechaliśmy tam z 15 km. 5,8. W mieście, w ruchu miejskim, jak będziecie w mieście, to będzie to 4, 3,5 w korkach, 4,5 przy normalnym ruchu. Nie ma tutaj żadnych trybów jazdy, jest tylko Eco Mode albo nie Eco Mode. No więc my sobie pojedziemy oczywiście w nie Eco Mode. Eco, nie Eco, nie Eco. Kontrolę trakcji wyłączymy? Nie, no bez przesady. No kto w samochodach segmentu B wyłącza kontrolę trakcji? No bądźmy poważni. No ten przycisk się tutaj znalazł przez przypadek, ale jakby go nie było, to byśmy narzekali, że go nie ma. Patrzcie, procedura startu jest. Już 70, już 80, już 90 i będzie 100, jest 100. Mówiłem, że 9,2, 10 równe i 600. O, zamielił kołami przez chwilę. Ja! Będzie lepiej, lepiej nie mówić. Ci już są takimi leniami, że po prostu stawiają sobie tylko kamerę. Oj, nie było lepiej. Oj, matko kochana, co tu się stanęło się? 11,6. Sporo zmyślnych, fajnych rozwiązań tutaj jest. Takich na przykład jak przy halogenach z przodu są jeszcze dodatkowe lampki, które doświetlają Wam zakręty. Reflektory przednie mogą być LED aktywne, czyli takie, które nie tylko włączą automatycznie światła długie, ale też będą tak strumieniem światła kierowały, żebyście mieli dobrze oświetlone pobocze, ale nie oślepiali samochodów jadących z naprzeciwka. I wszystko to trafiło do segmentu B. Więc cenię Lexusa za to, że wprowadził wszystkie te nowinki, wszystkie rzeczy takie technologicznie zaawansowane z wyższych segmentów, z RX-a, z NX-a nowych, a nawet z samochodów innych marek do segmentu B. Bo czasami naprawdę nie potrzebujemy wielkiego auta, żeby jeździć po mieście. Ktoś powie, za te pieniądze, bo to wyjściowo kosztuje 175 tysięcy złotych, a doposażone nawet 200 tysięcy złotych, plus dodatki, nawet jak sobie dobrze to pospecyfikujecie, jak weźmiecie napęd na 4 koła, czyli i4, to w 200 to spokojnie.
jesteście w stanie osiągnąć i ktoś powie, że za tyle to sobie można kupić już segment D, segment C albo i coś tam i sroś tam. Tymczasem są ludzie, którzy nie potrzebują dużego samochodu. Potrzebują samochodu do jazdy po mieście, ale jednocześnie chcieliby bardzo, żeby to auto było wykonane naprawdę na poziomie klasy premium. I problem klasy premium i BMW, i Mercedesa, i Audi jest taki, że owszem, oni robią fajne samochody, ale premium te samochody pod względem wykonania są od segmentu nawet nie D, tylko od E. Jak sobie porównacie na przykład BMW serii 3 z BMW serii 5 albo Mercedesa klasy C, a Mercedesa klasy E, to różnice w wykończeniu, w materiałach do tego użytych są tam po prostu ogromne. A już nie mówię o tym na przykład jakbyście mieli porównać Audi A3 z Audi A6 na przykład, albo Audi Q2 czy tam Audi Q3 z Audi Q7 i Q8. No to tam jest przepaść, jeżeli chodzi o materiały użyte do wykończenia wnętrza. I podoba mi się w Lexusie to, że zupełnie inną filozofię zastosował. Powiedział, to ma być Lexus, to ma być Mark Levinson, tu ma być wszystko miękkie, przyjemne, tutaj ma być dużo skóry, to ma być fajna stylistyka. Ten samochód pod względem jakości i materiałów użytych do wykończenia wnętrza nie może odbiegać od innych naszych modeli. I po prostu to zrobili. Zrobili prawdziwego Lexusa. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, niczego spektakularnego po tym samochodzie. A jest zupełnie inaczej. Zbudowano po prostu inny samochód, który zaskakuje tym, jak się prowadzi, zaskakuje spontanicznością swoją, zaskakuje zawieszeniem, zaskakuje wykończeniem wnętrza, zaskakuje materiałami. Jest po prostu zajebistym samochodem segmentu B. Chyba najlepszym autem, jakie możecie obecnie kupić w segmencie B. Oczywiście pod warunkiem, że istotniejsze dla Was jest oszczędzanie paliwa i jak najmniejsze emisje, a nie czysta frajda z osiągów. Bo jeżeli oczekujecie osiągów, no to już w przypadku LBX-a niestety nie ma o czym.